Dobry, tamten wczorajszy dzień był mało ciekawy. Idziemy dalej w tym filmie z drugim dniem. Czy to krem? Krem, no. Pauza mi wyszła aż 16 godzin, no ale tak to jest, jak się zaczyna dzień o 4. Więc teraz jest 106 do rozładunku ostatecznego. Wszystko jest dobrze, kolega mi polecił bezpieczny parking pod firmą, więc sobie stałam spokojnie, wykąpałam się. Tak to można jeździć. A patrzcie, teraz jeszcze na starcie jechał kierowca stanął naprzeciwko mnie. Dał mi czekoladę i to taką porządną. Mówię, o. No i jak ja mam nie lubić kierowców? Jak co chwilkę jakieś mnie w ogóle tutaj rozpieszczają czekoladą. Także akumulatory jak stały na pace, tak stoją. Ja się tak wyspałam. Powiem wam szczerze, że wczoraj tu zajechałam po południu przecież. Jak zajechałam po południu, to chciałam iść spać, bo po prostu jak stanęłam, to nagle moja energia o tego opadła. Więc poczułam się strasznie zmęczona. Stwierdziłam, prześpię się 1,5 godziny i później wstanę, porobię sobie zlecenia nowe, faktury nowe powystawiam, powysyłam i tak dalej, podpisuję na maile. I słuchajcie, wtedy jak się chciałam położyć, to poczułam, że jestem mega głodna. No więc stwierdziłam, no to dobra, to zrobię sobie jeść, ale stwierdziłam, ale ja chcę ciepłe jedzenie. No to dobra, to zrobiłam sobie ciepłe jedzenie, najadłam się, położyłam się i obudziłam się w nocy. Czyli nie tak całkiem w nocy, bo o 20. 20 jeszcze nie jest taka straszna noc. Stwierdziłam, idę spać dalej, stwierdziłam, nie, mam jeszcze tyle do zrobienia. No i koniec końców wyszło na to, że wstałam, poszłam się wykąpać. Powysyłałam do księgowej trochę faktur, trochę płatności zrobiłam. No i w sumie tyle. Także coś tam jednego ogarnęłam tym wieczorem i poszłam spać. Ale wiecie coś najgorsze? Bo ja generalnie nagrywam wszystko iPhone'em. No i oczywiście tego jest na setki giga materiału. Staram się usuwać na bieżąco te dłuższe kawałki, ale to są jednak, traktuję to wszystko jako pamiątki z teraz. Ich nie usuwam, więc dlatego mam wykupiony iCloud na 2000 giga i on już jest pełny prawie, że. No ale słuchajcie, dzisiaj rano się budzę i mam SMS od Orange, że już przekroczyłam 1500 złotych rachunek swój, bo się okazało, że nie wyłączyłam sobie, bo potrzebowałam sobie jakieś zdjęcie ściągnąć stare, więc musiałam włączyć po prostu internet dla zdjęć, dla po prostu wysyłania tych zdjęć do iCloud w roamingu. Potrzebowałam coś tam właśnie z starych zdjęć, więc musiałam włączyć i zapomniałam. I po prostu wszystko, co ja nagrywałam teraz cały czas, jak jestem, to się po prostu cały czas już wysyłało do chmury automatycznie. No i efekt jest taki, że jest dzisiaj 4, czyli mam jeszcze 10 dni, no to 2000 złotych rachunku mnie czeka jak nic. Tak to jest, bycie influencerem. To i tak jest mało, bo powiem wam szczerze, że jak zaczynałam prowadzić internety swoje wszystkie, no to z 1000 złotych nie schodziłam. To jest jakieś tam powiedzmy 7-8 lat różnicy, więc wartość nabywcza pieniądza jest teraz inna. Wiadomo, że 2000 zł to jest strasznie dużo za telefon. Muszę sobie ogarnąć naprawdę jakiś tani internet gdzieś z tego, z zagranicy. Gdzieś taki zagraniczny. Już mi koleżanka pisała, że O2 podobno ma w Niemczech ofertę na nielimitowany internet w roamingu. Tylko że to jest oferta na abonament, więc trzeba mieć kogoś, kto weźmie na siebie swój abonament. No i wtedy to kosztuje 50 euro, więc to jest po prostu jak za darmo. Gdybym miała tylko kogoś takiego, kto mieszka w Niemczech i mi weźmie, no to po prostu w ciemno. Muszę kogoś takiego znaleźć. Co, tu są takie słupki. Tu są takie słupki pomarańczowe. Jak ja wracałam z prysznica, patrzę, Jezu, bo one stoją takiej różnej postawione, myślę. Nie widziałam jednego słupka tutaj w lusterku i przywaliłam. I widzę, że Volvo po prostu stoi na tym słupku. Myślę, ja nie mogę. No to ładnie. Ale okazało się na szczęście, że to było tylko złudzenie optyczne. Wszystko można, ale jak ja bym Volvusia przewracała, o Boże. Przecież ja bym się ubiczowała, umartwiała i bym poszła na nogach, nie wiem, na kolanach bym poszła na mszę. Dobra, może powiem po tym. Jedziemy. Po drodze nic nie będzie ciekawego. Jedziemy do Stuttgartu. Aha, już się przestawiam. Korek. Mam rozładunek umówiony na 9:30. W tej chwili jest teoretycznie 1,5 godziny jazdy, więc powinno być na 8:30 bez korków, ale już mi pokazuje dojazd na 9, więc mam nadzieję, że zdążę. Walwi, kardielaż. Jesteś w pariatku?
Ale popatrzcie, jest jaka, chociaż nie, a ja od Polaków też często dostaję czekolady na parkingach. No nie, bo chciałam powiedzieć, bo ten dzisiaj to był kierowca, no mówił, że czy po rusku pani mają. No to ja nie wiem, czy był z Ukrainy, czy był z Rosji. Ale w sumie nie, to pierwszy raz zostałam kierowcą, nie, może nie pierwszy. Nie wiem, ale kierowcy to tak zawsze mnie rozpuszczają. Czekoladki, cukierki i miłe rzeczy mi mówią przez CV. Jeden mówi piękne to Volvo, a jeden drugiego pieprze. Co ty mówisz, że piękne Volvo ważniejszy jest właściciel? Kierowca, kto siedzi w Volvo, a jeszcze piękniejszy. Ja wiem, że wy znacie innych kierowców pewnie z drogi, takich, co sobie spinają na siebie. Ja znam właśnie takich, co mi przynoszą czekolady i mi chwalą przez CV, jakie mam pięknego Volvunia i Volvo się cieszy i ja się cieszę. Bo jeżeli ktoś chce mi sprawić największą przyjemność, no to musi chwalić mojego Volvunia. Tak jak nikt nie chwalił wcześniej. O, a sobie wszedł na odwroty. Tak się cieszę. I tak mi się teraz od razu wspomina, jak moja przyjaciółka, jak urodziła pierwsze dziecko. No i to dziecko już miało pewnie kilka miesięcy, albo już nawet więcej. I mi powiedziała, że no, że ja teraz to ja rozumiem, jak to jest i teraz jak ktoś chce mi sprawić przyjemność, to naprawdę to komplementowanie dziecka jest największą przyjemnością dla mamy. No to teraz ja to rozumiem. No, pany, przyznacie, to uprzedzajcie szybko lepiej. Dobra, gotuję. Autostrada była strasznie zakorkowana i pokazywało mi ponad 2 godziny jazdy. No i nawigacja wymyśliła, że za 2 godziny to ja tak samo zajadę landówką. Wiadomo, że tempo jazdy jest tutaj inne, ale popatrzcie. Dzięki temu można troszeczkę pozwiedzać. Wiadomo, że się nigdzie nie zatrzymuje, bo chce się jak najszybciej załadować. Ale na powrocie zobaczymy, którędy pojadę do autostrady, bo też jest tak trochę na odludziu. Może się zatrzymam gdzie w jakimś guest house jest coś zjem dobrego. Popatrzcie, góry, jaki zamek. Trasa była przez kawałek zamknięta i zamiast pojechać tak, jak mi nawigacja pokazywała, tak by drugą stroną miasta, to ja pojechałam za znakami Umleitung. Jak widzicie, jedziemy już przez chmury, serpentynami. Fajnie ten Umleitung, taki nie za szybki, taki nie wiadomo dokąd. Umleitung wiedzie po prostu... Jezu, już nic nie widać. Ale nie ma zakazu dla ciężarówek, to jest najważniejsze. Jakiś cmentarz. Więc powinnam tu jakoś przyjechać. Umleitungi mają do siebie to, że potrafią przyspieszyć bicie sercem. Aczkolwiek no widzę, że ten jest ok. A tym bardziej czuję się pewniej, że był oznaczony jako oficjalny Umleitung. Bez zakazu dla ciężarówek. Więc tylko sobie dołożyłam kilometrów. Dlaczego? Skoro taka fajna droga przez miasto było widać, tak wyglądałam, bo ja z niej zjechałam po prostu w połowie. Wysyłają na taką dróżkę, no chyba tylko na zwiedzanie. Piękna złota jesień. Wiem, że nie ma słońca, ale z drugiej strony, czy to nie jest właśnie typowe dla jesieni, a szczególnie listopadowej. Volvi, jak Ci się podoba niemiecki Umleitung? Alles klar, ja?
Chociaż rzeczywiście w takich sytuacjach człowiek się zastanawia, czy na pewno dobrze czytał ten Umleitung. Czy to może nie był Umleitung dla jeszcze innego zamknięcia drogi, ale nie wiem. Zresztą jadę w dobrym kierunku, tylko że trochę dokładam. Jest skrzyżowanie. Zobaczymy, czy jest dalej oznaczenie. Najważniejsze tylko, żeby zakazu nie było. To jest najważniejsze. A jeżeli będzie, no to na takim skrzyżowaniu też... Kurde. W przeciwną stronę przecież mam jechać. Widzicie? Już wam pokażę. O, tak to wygląda. Jesteśmy tutaj, nie? Tutaj ujechaliśmy. Nawigacja mnie ciągnęła tędy. Ale widzicie, na tym etapie było pokazane Umleitung. Tylko ja pewnie nie doczytałam, że Umleitung w tym przeciwnym kierunku, a nie w tym. Ale naprzód, na wprost nie było Umleitungu. No nic, tutaj nam teraz pokazuje 7,5 tony tutaj, ale my jedziemy tu. Oby się dało przejechać. To droga K, z kategorią K, to nie jest oczywiste, wiecie? K to już są takie dolne. Zobaczymy, czy jest zakaz na lewo, czy nie ma. Skręcimy i jak będzie, to po prostu wycofam i pojadę z powrotem, tą samą drogą, ale nie ma. To gazujemy. I zwiedzamy dalej, no popatrzcie. No, widzę, że powinno być ok. Tylko ciasno. Ale i tak w takich sytuacjach zawsze, na wszelki wypadek, jak jadę non-stop, oglądam wszelkie zatoczki i skrzyżowania, żeby wiedzieć, że gdzie mogę zawrócić. I cały czas sobie oceniam odległość, bo jak się okaże, że na przykład, nie wiem, w następnym skrzyżowaniu jest zakaz dla mnie dalej, to żebym wiedziała, czy mi się opłaca tam na skrzyżowaniu jakoś, czy na przykład miałam pół kilometra wcześniej jakieś miejsce dobre do zawrócenia i mi się bardziej opłaca cofać. Także cały czas obczajam i zapamiętuję. A jak do autostrady dojadę, w tym wypadku do załadunku, bo tutaj akurat załadunek jest właśnie tak troszeczkę w głębi lądu, bym powiedziała, między autostradami. Widzicie, tutaj już obczajem, że o, tutaj na lewo bym od razu wycofała, bez problemu zawróciłam i tak dalej. Pięknie, jak nie Niemcy, prawda? A jesteśmy tutaj w okolicach Stuttgartu. I dojeżdżamy do głównej trasy. Jest jakaś ciężarówka, co prawda mała, zaparkowana w lesie. Pauzę kręci pewnie. Śmieciarka. No, jak tu pięknie. Nie ma zakazów i to jest najważniejsze. Ani lewo, ani na prawo. Droga kategorii K, ale jest naprawdę świetna. Jedna jest załadowana. A co to za opony są? Ja, ani tego nie mogę zapiąć. No, powiem wam, że to trzeba będzie uważać, jak się z tym jedzie. Bo mi to górą wypadnie. Popatrzcie, to jest nasza trasa. Jesteśmy tutaj, w Niemczech. Pojedziemy sobie niemiecką stroną na Miluzę. Tutaj sobie pojadę na Besançon albo Besançon, nie pamiętam. Wszyscy się kłócili na to, jak to się wymawia. Poproszę francuską tutaj publiczność o wypowiedzenie tego, jak to się wymawia. A zresztą jak wy mi powiecie. Besançon powiedzmy, o. Później, a może sobie tutaj polecę chwilkę, a co mi to w sumie da? Albo od Besançon to się dawniej jeździło taką landóweczką tutaj, jejku. O, jeżeli ona jest cały czas otwarta, to ja sobie już polecę landówką. Jak za starych czasów. Chociaż w sumie mam te opony załadowane pod dach, to może się będzie źle jechać.
No nic, zobaczymy jak się będzie jechać. Może pojedę lądową, może pojedę do autostrady, ale autostrada stąd dotąd jest super nudna, więc raczej będę chciała tutaj przeciąć sobie lądóweczką, powspominać. No i co? Wiadomo, jedziemy na La Janguera albo też La Janguera. Tutaj są wiatry bardzo mocne, ale my jesteśmy ciężcy, więc się nie boimy. Mijamy Barcelonę, mijamy Tarragonę, miasto złodziei, mijamy Walencję. Tak, i jedziemy aż do Alicante i do Almerii. Tutaj zrzucam 10 opon. Tutaj najdalej byłam ze Sersa, Grenada, pamiętam, przed świętami wielkanocnymi, którymi gdzieś tutaj w tych okolicach. A później sobie jedziemy na trasę między Kordobą a Malagą do małego miasteczka Lucena. Prawie tak szwajcarska Lucerna, ale Lucena. No dobrze, dzisiaj sobie dojeżdżam tutaj. Mamy ponad 3,5 godziny jazdy. Jedziemy sobie na parking strzeżony. Parking strzeżony, o tutaj mam zaznaczony. Znaczy, to jest tylko tak mniej więcej zaznaczony, bo mam w Google. Parking mam zaznaczony w Google z tego względu, że znalazłam sobie ten parking przez Travisa. Pamiętajcie o tym, że w Eurowagu teraz już jest też dostępny Travis. To działa tak, że aktywujecie sobie konto Travis przez Eurowag. Później się rejestrujecie na Travisie i używacie. Ja dzisiaj właśnie aktywowałam sobie już wcześniej. Miałam, zresztą pamiętacie, 10 nacisków, dobra, naciski są dobre. 32 tony całość, idealnie, to jest idealna waga, chociaż na tandem może trochę za duża, bo tandem, wiadomo, tandem nie lubi wagi, bo nie jest też do tego stworzony tak typowo. Tandem jest stworzony pod objętościowe rzeczy, a moje opony są objętościowe, no ale są też jednak ciężkie. No nic, w każdym razie ja sobie dzisiaj pierwszy raz skorzystałam z Travisa i już sobie zarezerwowałam parking. To jest bardzo fajne, że się tam po prostu działa to tak, że można sobie bezpośrednio po lokalizacji, a można sobie po trasie. Czy tutaj się otworzą, nie otworzą? Nie chcą mnie otworzyć. Tak mnie polubili, że nie chcą mnie wypuścić. Zadzwonić. No, więc generalnie wchodzi się na stronę travisowską. Tam sobie trzeba założyć konto i wtedy na przykład po trasie wyszukuje się to, czego potrzebujemy. Można sobie myjnie wyszukać, można serwisy, naprawy, generalnie wszystko, co jest potrzebne w ciężarówce w trasie i oczywiście parkingi. Można sobie wybierać charakterystykę parkingu, w sensie te rzeczy, opcje, które chcemy mieć. Ja na przykład potrzebowałam mieć teraz już właśnie ogrodzenie, monitoring i oświetlenie. No bo wiecie, opony to jest taki ładunek, że mogą mi zwinąć, także już boję się z tym stawać na stacjach benzynowych. Stacje benzynowe nawet w Niemczech wcale nie są bezpieczne. Nigdzie już nie jest bezpiecznie, jeżeli się ma fajny towar. Niestety. Więc prawda jest taka, że w autohofach też nie jest bezpiecznie. Dlatego ja jadę na parking, który ma ogrodzenie, bo w razie czego, bo to jest tak, że niby się ma OCP, znaczy ma się OCP, nie, że nie będzie ma, tylko ma się OCP, czy ubezpieczenie przewoźnika, ale generalnie jak dojdzie do jakiejś szkody, do kradzieży, to wiadomo, że wtedy ten przewoźnik, ten ubezpieczyciel szuka dziur w całym, nie? I nawet jeżeli w zleceniu nie jest napisane, że ciężarówka może się zatrzymywać tylko i wyłącznie na parkingach strzeżonych, to w przypadku takiego towaru o wysokiej wartości, chodliwości, no to ubezpieczyciel wciąż może stwierdzić, że to jest, nie wiem, takie po prostu kwestia wyczucia, nie? Common sense. I że pomimo tego, że tam nie było napisane, to dla takiego towaru jest oczywiście, skoro jest wysoka wartość, skoro jest łatwo sprzedać, to tak czy tak przewoźnik powinien był postawiać auta tylko na parkingach strzeżonych. Dlatego tak. Jedziemy. No popatrzcie, na horyzoncie widać jakiś przebłysk światła. Chyba jedziemy w dobrą stronę. Jedziemy w stronę słońca. Chociaż podobno teraz jest. A tak zimno w Hiszpanii, w Portugalii. Pięknie.
No i dojechałam, proszę Państwa. Tutaj za plecami jest stacja benzynowa, a tutaj w ogóle widzicie, to jest tak, na to wygląda, że firma transportowa udostępnia swój plac. Jest zamknięty, tutaj gdzieś są toalety, tam jest napisane, widzę, i ja teraz, widzicie, tu jest napisane, że można Eurowag płacić, ale ja to po prostu będę płacić Eurowag, ale przez Travisa. Ja już mam kod, wystarczy, że pokażę i wszystko mi fajnie pójdzie na moje konto Eurowag. I będę miała fakturę i tak dalej, nie będę musiała żadnych kwitków tu załatwiać, więc zawaliście i no, tym samym sposobem Eurowag też od razu będzie mógł tego uzyskiwać VAT z zagranicy. No dobra, czekamy aż mi otworzą, bo musiałam zadzwonić, wiecie? A telefon był w aplikacji podany. Znaczy nie, przyszedł mi w SMS-ie, w SMS-ie przyszedł mi. Z adresem i ze wszelkimi danymi. Także powiem Wam, że bardzo mi się to podoba. Bardzo! Patrzcie, i co powiecie? Brama chyba się sama zamknie. Zawaliście, nie? Stoję sobie u kogoś na bazie. No tutaj to na pewno nikt mi tych opon nie weźmie. Dobra, gdzieś tutaj są toalety jeszcze. Powiedzieli. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? O, tu są toalety, widzicie? Brama się zamyka. Najpiękniej wszystko jest. Szkoda, że nie mam jeszcze jeszcze. Ale trudno. I wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że ten parking kosztuje 9 euro. 9 euro! Autohof kosztuje 10 euro. Co ostatnio mówił mi dzisiaj kolega, że jego koledze stał na autohofie i mu ukradli telewizor z paki. Jeden telewizor, wstata jest, nie? 9 euro, 9 euro tak, a za 24 godziny na placu 25 euro był cennik. Tak zwaliście. Dobra. To co? Kończymy tutaj. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.